Cześć, witam, SQ7CL. Dziś chciałem opowiedzieć Wam o nowym maszcie, który od kilku dni dopiero użytkuję. Jego budowa zajęła mi mnóstwo czasu, nie tak dużo środków, a jak to było, to właśnie teraz chciałbym Wam pokazać. Tu na komputerze seria zdjęć. W większości przypadków to już tylko po datach orientuję się, kiedy co się działo. Najstarsze zdjęcie, jakie znalazłem, pochodzi z 13 lipca. To jest pierwszy raz, kiedy zobaczyłem te elementy masztu R404. Cóż, nie wygląda to zbyt optymistycznie. Kolega poinformował mnie, że taki maszt jest do nabycia w Sieradzu. Wziąłem więc busa i pojechałem zobaczyć, co to tam się znajduje, co to za maszt, czy warto go kupić. Jak widać na zdjęciach, obraz nędzy i rozpaczy. Jakieś pordzewiałe elementy, fragmenty kraty, ale mimo wszystko postanowiłem je kupić. Włożyliśmy z właścicielem tego masztu na busa, zmieściły się idealnie. To były 4 elementy, każdy o długości 2,40 i ruszyłem w podróż do domu. W domu ten maszt został wyjęty z busa i złożony pod domem też na jakiś dłuższy czas, aż będę miał po prostu jakieś wolne moce przerobowe. Tu jest pierwsze zdjęcie, które pokazuje, że wziąłem się za czyszczenie tych krat, za ich konserwację. Na zdjęciu data to 17 wrzesień. To nie było tak, że ja bezczynnie czekałem 2 miesiące i te kraty sobie po prostu leżały. Chciałem je wypiaskować. Zawiozłem do zakładu, który oferuje takie usługi, zostawiłem. Na drugi dzień dostałem telefon, żebym zabrał sobie te kraty z powrotem niewypiaskowane, ponieważ nikt nie będzie się z nimi męczył. To jest dosyć skomplikowana sprawa, ponieważ krata składa się z kątowników i jest tam po prostu niemiłosierna ilość różnego rodzaju zakamarków. Tak więc dopiero 17 września podjąłem decyzję, że sam spróbuję je jakoś wyczyścić i efekt był naprawdę fajny. Tutaj widzimy już pomalowany pierwszy element farbą podkładową. Zewnętrzne części tej konstrukcji, tych segmentów były czyszczone przy pomocy takiej szlifierki niskoobrotowej wyposażonej w taką szczotkę drucianą. Natomiast wewnętrzne były czyszczone już taką ręczną szczotką drucianą. Tutaj spójrzcie na różnicę między takim pomalowanym elementem i niepomalowanym. Natomiast sam proces czyszczenia właśnie takiego ręcznego był bardzo pracochłonny. Jeden segment czyściłem od około 2,5 nawet do 3 godzin. Następnie 2,5 godziny zajmowało też pomalowanie takiego segmentu, co daje nam już 5 godzin. A to tylko pierwsza warstwa, to jest warstwa podkładowa. Czyszczenie 2,5 godziny, malowanie farbą podkładową 2,5 godziny i malowanie farbą wykończeniową to jest 7,5 godzin razy 4 segmenty, jakimi dysponowałem, to jest minimum 30 godzin. Oczywiście jak każdy człowiek chodzę do pracy, ta ilość czasu mojego jest ograniczona i trwało to naprawdę całe tygodnie. Tak w rzeczywistości, a około 30 godzin, a może nawet więcej roboczych, dlatego że trzeba było też wiele elementów porozkręcać, tam były z tym różnego rodzaju problemy. Jak widać, prace przeciągały się do godzin nocnych. Było dość ciepło, nie padało, potrzebne było więc tylko światło. To są takie 2 fotograficzne softboxy, którymi oświetlałem sobie teren. Potem miałem dłuższą przerwę spowodowaną tym, że zdałem sobie sprawę, że mam tylko 4 segmenty. 4 segmenty, każdy z nich około 2,40, no to dawało mi 10 metrów masztu. Niezbyt imponująca wysokość. Wiedziałem, że muszę zdobyć więcej takich segmentów, natomiast nie było to proste, bo maszt R404 występuje w 2 wersjach. Nowsza wersja jest wersją nieskręcaną, trochę masywniejszą, a ja dysponowałem starszą wersją
którą po jakby połączeniu segmentów jeszcze blokuje się takimi specjalnymi śrubami. To są 24, też trudne dosyć do zdobycia. I tutaj z pomocą przyszedł mi kolega, serdecznie pozdrawiam Przemka, który po prostu miał taki jeden niepotrzebny segment. Dysponowałem wtedy już 5 segmentami. To dawało 12 metrów wysokości, plus jakaś rura, to już interesująca wysokość i pożądany rozmiar. Tak więc trwało to wszystko do roku 2020, do maja, i w maju postanowiłem popchnąć tę pracę, kiedy już miałem wszystkie segmenty wymalowane. Przystąpiłem do działania. Potrzebna była mi najpierw płyta metalowa, która mogłaby spełniać funkcję jakiegoś takiego mocowania do tego masztu, ponieważ miałem tylko segmenty. Oryginalnie ten maszt ma taką windę, wyrzutnię, a ja niczym takim nie dysponowałem, więc postanowiłem właśnie w ten sposób zrobić uchwyt. Tu już widzimy, jest pierwsze ucho przyspawane. Musiałem wywiercić otwory, którymi będę mógł tęże blachę przymocować do fundamentu. Wiercenie w blaszę, która jest bardzo gruba, wiertarką, to nie jest najlepszy pomysł. Trzeba mieć ostre wiertła, cały czas to chłodzić, a mimo to każdą dziurę wierciłem naprawdę długie godziny. Summa summarum stanęło na tym, że i tak ostatnie 2 otwory były wiercone na frezarce już tak profesjonalnie. Tutaj widzimy oryginalną podstawę od R404. Chciałem się po prostu jakoś tam zainspirować. Widzicie, też są takie uszy specjalne. Podsumowując, te moje otwory zostały zaspawane, tak jak tu widać. Powstały nowe otwory i taki oto stoliczek. Ten stoliczek to jest tak naprawdę zbrojenie fundamentu, coś co powinno zostać zalane aż po sam tutaj czubek, tylko żeby śruby wystawały. Kolejnym elementem było wyznaczenie dokładnego miejsca, w którym ten maszt stanie. Jeszcze nadal nie miałem pomysłu, jak będę go podnosił, czy będzie to konstrukcja, którą raz postawię, będę się na nią wspinał, czy też będzie przyjeżdżała zwyżka. Nie miałem pojęcia, jak to będzie wyglądało. Wytyczyłem w takim miejscu dosyć blisko domu. Żaden mój maszt nie stoi blisko domu, ale ten postanowiłem, że będzie stał właśnie niedaleko, dlatego, że chciałem go przeznaczyć na wysokie częstotliwości. UKF 6 metrów, może 10 metrów, aby nie było dużych strat w kablach. Maszt musiał znajdować się w pobliżu. Tak więc wytyczyłem miejsce na trawniku, następnie zerwałem humus, było bardzo sucho, więc naprawdę to praktycznie kilof pracował, nie tylko łopata, i coraz głębiej. Tu już widzę sztuczne oświetlenie, przy którym pracuję. Powstał taki oto duży dół. Dół głębokości ponad metr. W ten oto dół została włożona wcześniej przygotowana konstrukcja. Ona ma 70 cm wysokości, dlatego stoi na 2 bloczkach, tak żeby beton również od spodu pod tą konstrukcję mógł się wlać. I ten dół to jest taki około metr na metr sześcian. Zostało to przygotowane, wypoziomowane. Tu już mamy następny dzień, sobota, trwa zalewanie. Beton rozrabiałem samodzielnie w takiej przemysłowej betoniarce, kilkanaście worków cementu, bardzo dużo piachu. Masa tego fundamentu to jest około 2,5 tony, z tego co próbowałem potem wyliczyć według jakiegoś tam kalkulatora. Specjalnie jest troszeczkę podniesiony, widzicie, oszalowany, dlatego że trawnik w tym miejscu jest dość mocno ukośny i musiałem zrobić, zaradzić coś temu, że to jest takie małe zbocze. Dosyć rzadki beton, żeby wszedł wszędzie, żeby żwir się zatopił, zabezpieczone gwinty taśmą i bardzo zadowolony byłem z efektów mojej pracy. Po kilku dniach mogłem rozszalować ten fundament i okazało się, że niestety, ale ponieważ beton był bardzo rzadki i wlewał się tam we wszystkie te wnęki, to na środku powstało takie bardzo nieduże, ale zapadlisko, jest po prostu troszkę niżej i było ryzyko, że w tym miejscu będzie zbierać się woda. No wiadomo, jeśli woda się zbiera w takim miejscu, to prędzej czy później będzie dochodziło do jakiejś tam, erozji tego betonu i musiałem coś temu zaradzić. Tutaj mamy pierwsze próby przykręcenia wcześniej przygotowanej tej płyty, można powiedzieć blatu od tego stolika, który wcześniej widzieliście.
Kolejnym etapem mojej pracy było przygotowanie fundamentów pod odciągi. Tym razem już nie chciałem zalewać fundamentów, ponieważ to naprawdę ciężka praca angażująca kilka osób. Postanowiłem wykorzystać krawężniki drogowe o wadze 100 kg, które posiadam i wykopałem odpowiednie tam otwory, dziury. Tych krawężników nie da się podnieść, przynajmniej ja nie jestem w stanie podnieść betonu o wadze 100 kg i były one transportowane taką starożytną metodą na okrągłych kołkach. Tu już widzimy zakopany krawężnik, około 1/4 tylko wystaje, 3/4 są pod ziemią. To są kotwy i stanowią one punkt zaczepienia odciągów. Następny etap polegał na tym, aby do płyty stalowej, którą widzieliście, dospawać specjalne uszy, które mogłyby trzymać tęże kratownicę. Ja niestety nie umiem spawać, ale znam kogoś, kto potrafi. To takie pierwsze zdjęcie o poranku, kiedy widać, że już stoją 2 segmenty, mają uchwyt. Cóż mogę powiedzieć? No, 2 segmenty byłem w stanie po prostu podnieść ręcznie, czyli ponieważ tam jest taki zawias, jakby kolano, które pozwala temu masztowi kłaść się i wstawać, byłem w stanie 2 segmenty podepchnąć bez pomocy żadnego tam siłownika. Tak to wygląda. Tutaj widzicie, jest beton, jest blacha, 4 śruby mocujące blachę. Zrobiłem taką fajną, płaską powierzchnię, prostą, tak że woda już nie zbierała się w środku. Ten element został pomalowany, tu już widzimy, są te uszy odpowiednio poprzycinane, żeby nie zawadzały, żeby maszt mógł się kłaść. I już na gotowo widzimy przykręcony pierwszy segment. Tak to wygląda z góry. Kiedy już dysponowałem takim kolanem, które pozwala postawić maszt do pionu z pozycji leżącej, pomyślałem, że i ręcznie jestem w stanie unieść 2 elementy. Stwierdziłem, że no, trzeba jednak postarać się o wyciągarkę. Mój wybór upadł na taką wyciągarkę Dragon Witch, bardzo popularna firma, wyciągarkę ręczną, nie elektryczną. Wiem, że ludzie wolą te elektryczne wyciągarki, natomiast podczas stawiania takiego masztu lepiej mieć, tak mi się wydawało, większą kontrolę. Nie trzeba też tam prądu doprowadzać do tego punktu. No, są pewne zalety i wady, ćwiczyć tężyznę fizyczną. To jest taki element, który został przygotowany do tego, aby przymocować wewnątrz masztu rotor. Ponieważ wcześniej był tam większy rotor, ja postanowiłem założyć mniejszy, taki cyfrowy. Wiedziałem też, że maszt, który po prostu leży i nawet ma podpiętą wyciągarkę, nie wstanie. Musi mieć maszt pomocniczy, czyli jakąś taką podporę, która sprawi, że linka będzie go ciągnęła do góry, a nie po ziemi, bo po ziemi no to może go tylko przesunąć, prawda? Przystąpiłem do robienia masztu pomocniczego. Tutaj widzimy kółko, jest ono tutaj przymierzone dopiero do takiego profilu zamkniętego, 80 na 80 mm, ścianka 3. Dosyć ciężki, masywny profil. To jest świeżo po malowaniu, wieczorem. Pojawił się następny problem, jak przymocować maszt pomocniczy. Mój pomysł był następujący, ponieważ fundament masztu głównego jest bardzo symetryczny, równy, to można by przymocować taki maszt do jego bocznej ściany. Tak więc odkopałem taki odcinek tutaj z boku fundamentu. Musiałem naprawdę sporo skuć, bo jednak nie był on taki symetryczny, jak mi się wydawało. I maszt pomocniczy stanął. Tutaj widzimy, że po wprowadzeniu go około 70 cm w ziemię i przymocowaniu takimi kotwami do bocznej ściany miał on 2,5 metra wysokości. Tu możemy zobaczyć szczegóły. Dość trudno było go naprawdę przymocować, bo jak wierci się w takiej niewygodnej, niedogodnej pozycji, to te śruby rzadko kiedy wychodzą prosto. One gdzieś tam się skrzywiają i potem trafić kilkoma 6 otworami jest naprawdę trudno. Ale jakoś to się tam udało. Tu widzimy pierwsze zdjęcie masztu pomocniczego, który już napina linę do podnoszenia masztu głównego. Sam również jest przyczepiony liną do krawężników. Do tych krawężników została tutaj przymocowana również wyciągarka za pomocą kotw. Maszt, jak widzicie, ma 2,5 metra wysokości i z pewnymi problemami, ale udało mi się podnieść 4 segmenty masztu 404. Jednakże, jeśli dobrze pamiętacie, to segmentów mam już 5, a jeszcze musi być rura i jeszcze jakaś antena. Zdałem sobie sprawę, że będzie to, no wygląda pięknie, ale zdałem sobie sprawę, że będzie to trochę trudne. Miałem jeszcze 5. segment, natomiast brakowało w nim takich oto śrub.
To są śruby, którymi łączy się poszczególne elementy, jakby blokuje się ich połączenie. Musiałem zdobyć śruby 24, żeby móc je przetoczyć. Śruby 24 nie są zbyt łatwe do zdobycia, ostrzegam. Gdybyście chcieli dorobić, to tylko specjalistyczne sklepy posiadają takie śruby, raczej w mrówce ich nie kupicie. Oczekując na przetoczenie śrub, przystąpiłem do produkcji odciągów. Dotąd stosowałem odciągi z tworzywa sztucznego, aczkolwiek mam maszty takie z profili zamkniętych albo tyczki i takie liny wystarczały. Natomiast przy kracie to jednak jest trochę za mało i postanowiłem zrobić, tak jak zalecają książki, podręczniki, odciągi stalowe. Niestety odciągi stalowe wpływają na rezonans anten, dlatego trzeba je dzielić takimi izolatorami ceramicznymi i tak to właśnie wygląda w moim wykonaniu. Książki mówią o tym, aby stosować 3 cybanty, ja w razie czego dałem 4 i generalnie cały ten maszt staram się budować tak, żeby było wszędzie troszeczkę na wyrost. Kiedy przyszły przetoczone śruby, okazało się niestety, że nie jestem w stanie dźwignąć tych 5 elementów przy pomocy tej wyciągarki. Wręcz betony, do których wyciągarka jest przyczepiona, zaczynają się powoli wyjmować z ziemi. Ku mojemu przerażeniu wyjście było tylko jedno, podwyższenie masztu pomocniczego i został on podniesiony w ten oto sposób. Aktualnie ma 4 metry wysokości, czyli odtąd dotąd zostało dołożone jeszcze 1,5 metra. Nie było to łatwe. Jest to przymocowane takimi grubymi śrubami na przestrzał. Całość spisuje się fajnie, ale dopiero właśnie kiedy ten maszt pomocniczy zyskał taką wysokość, był bez problemu w stanie podnosić 5 elementów, a jeszcze czeka nas antena i jakaś tam rura u góry, więc byłem z tego powodu bardzo zadowolony, że jednak udało mi się rozwiązać kolejny problem. Tutaj widzimy zdjęcie masztu, który ma już założone odciągi z izolatorami, który ma już 5 segmentów. Całość jeszcze nie ma rotora, ale musiałem maszt postawić po to, ażeby wiedzieć, jakie długości tych linek, tych odciągów będę musiał zastosować. Następnym etapem pracy było zainstalowanie rotora i tutaj właśnie, jak widzicie, przydała się ta rurka, którą wcześniej Wam pokazywałem, ponieważ została ona przykręcona do takiej powierzchni przeznaczonej na poprzedni rotor. Rotor nieduży został tutaj zainstalowany, to jest taki przegub. Tu już widzimy maszt z rotorem, wygląda to pięknie, ale jeszcze nie ma przewodów. Zastanawiam się, jaki przewód kupić. Po raz kolejny mój wybór padł na kabel SLMR 400. Jest to przewód, który jest przewodem miedziowanym, aluminiowym miedziowanym, ale kosztuje 1/3 ceny kabla H1000, a ma bardzo podobne, jeśli nie takie same parametry jak H1000, który kosztuje około 16 zł za metr. I tutaj oto pierwsze zdjęcia już gotowego masztu, na którym znajduje się antena na UKF. Jedyna antena kierunkowa, jaką miałem w domu, po prostu została tam założona. Spróbujmy się przyjrzeć troszkę bliżej, co tam na tym maszcie jest. Antena kierunkowa, 5 elementów na 2 metry i 8 elementów na 70. Następnie rura stalowa 3 metry o ściance 1,5 cm. Przewód jest bardzo sztywny, dlatego został tutaj wywinięty. Jest taki zapas w postaci metra, aby ta rura mogła się swobodnie obracać. Następnie, jak widzicie, jest pierwszy rząd izolatorów ceramicznych. Rotor już podłączony przewodami, nawet widać trytytki, którymi zostało to przypięte. 5 segmentów, maszt pomocniczy 4,5 metra. Tu nam troszkę samochód zasłonił. O, tu widać lepiej. Jest uchwyt, wszystko działa. Wystaje ponad korony drzew okolicznych. Ostatnią pracą, jaką wykonałem, jest uziom, ponieważ podstawa masztu jest zalana w betonie. Beton jest izolatorem. W razie uderzenia pioruna beton mógłby się skruszyć i maszt mógłby runąć. Dlatego właśnie potrzebny jest taki uziom. Tutaj widać, jak to wygląda. Drut 1,5, pręt, który wcześniej był na zdjęciu i całość przykręcona tam, gdzie trzeba. Bałem się, że ta konstrukcja nie będzie wystarczająco wysoka, że nie będę mógł jej podnosić. Najważniejsze, że zabrałem się do pracy i po kolei pokonywałem jakoś wszystkie te problemy, które powstawały po drodze. Muszę powiedzieć, że wyszedł z tego całkiem wysoki maszt, bo razem z tą rurą pomocniczą i anteną to jest 16 metrów. Kawał masztu, można powiedzieć.
Czy było warto? Jakie są tego efekty? Ponieważ na maszcie znajduje się antena na UKF 70 cm 2 metry, kierunkowa, a nieopodal mam antenę X510 Diamonda 3x5/8 fali w paśmie 2 metry i chyba 8x5/8 na 70 cm, mogłem przeprowadzić taki test. Okazuje się, że przyrost siły sygnału jest około 1/3. Także bardzo dużo. Przemiennik świętokrzyski odbieram o 1/3 mocniej niż odbierałem na naprawdę dobrej antenie UKF-owej dookulnej. Inny test pokazał mi, że jeśli rozmawiam z korespondentem z Kielc, po odwróceniu anteny o 180 stopni nagle na tej samej częstotliwości słyszę rozmowy ze Śląska, wracam do korespondenta z Kielc i słyszę już tylko jego. Także kierunkowość jest duża, przyrost sygnału jest duży. Naprawdę warto. W przyszłości mam nadzieję na tym maszcie będę mógł zainstalować jeszcze 2 nieduże anteny. Ze względu na to, że rotor nie jest przeznaczony do takich wielkich, ciężkich anten, nie będę mógł tam instalować anten bardzo dużych. Do tego mam drugi maszt, który mam zamiar postawić na wiosnę. Natomiast na tym maszcie 16-metrowym będą znajdowały się anteny na wysokie częstotliwości. Jest już 70 i 2 metry. Myślę, że może zawiśnie tam 6 metrów, 10, może 12 metrów, jakieś 2 elementy. Zobaczymy. I na 3 anteny jest miejsce. Mam nadzieję, że rotor to utrzyma. Maszt jest blisko domu, nie ma dużych strat w przewodzie. Dzięki za uwagę. Jeśli macie ochotę, możecie zasubskrybować mój kanał, wcisnąć tam jakiś dzwoneczek, coś tam się naciska, ja nie wiem. Trzymajcie się ciepło. Pozdrawiam serdecznie, 73.